Witajcie, z tej strony Ponguj, a dziś mam dla Was raczej prostszy i krótszy odcinek dotyczący The Bite of 87 i raczej ciekawej zależności, która jest następna w kolejce, by przekonać mnie, że wszystko co dzieje się w minigrach FNAF 4 to pierwsze z dwóch ugryzień, na pewno nie The Bite of 87. Zapraszam do oglądania. Jak to już trwa od wielu miesięcy, istnieje pytanie, czy minigierki FNAF 4 dzieją się w 1987 roku, czy może w 1983? Zdania są podzielone. Mnie osobiście przekonuje rok 83. Przekonuje mnie dwa ugryzienia, przekonuje mnie 1983 rok. Jak już zdążyłem powiedzieć wiele razy wcześniej, uważam, że lokacja, w której wszystko się dzieje, to Fredbear's Family Diner, która została zamknięta lata przed 87 rokiem. Dlatego nie może być to pamiętne ugryzienie. Według mnie Scott dał nam też wystarczająco dużo wskazówek do rozwiązania ugryzienia we FNAF 2. No bo naprawdę, ta gra tak silnie sugeruje ugryzienie i przyczyniła się do tylu teorii na jego temat, że coś innego nie wydaje mi się prawdopodobne. Zwłaszcza stworzenie zupełnie nowego animatronika tylko po to, żeby to on ugryzł. Żeby to ugryzienie działo się w 1987 roku, musiałoby się dziać podczas FNAF 2. A uważam to za okropnie nierealne, żeby do tej pory przestali korzystać z old animatroników, które były brzydkie, a wciąż korzystali z Fredbeara, który ma praktycznie ten sam design. No i bardzo wiele pobocznych elementów można wyjaśnić poprzez teorię dwóch ugryzień, jak na przykład styl tej animatroników nieposiadających wizualnego endoszkieletu, które zostały zrobione specjalnie po to, by nie były w stanie ugryźć, tak jak to zrobił Fredbear. Także trochę tego jest. Jeśli jednak te rzeczy Was nie przekonują, dzisiaj mam dla Was jedną rzecz więcej. Chodzi o okropnie proste pytanie. Dlaczego Fredbear's Family Diner zostało zamknięte? Bo wiemy, że zostało zamknięte, mówi to nam Fungi we FNAF 2. Fredbearsy zostały zamknięte parę lat przed 87 rokiem. Uznaje się to za rok 83. Ale dlaczego? Tak, zadajmy sobie to pytanie. Jak wy myślicie, dlaczego ta lokacja została zamknięta? Rozrysujmy sobie, co mogłoby do takiego wypadku doprowadzić. Dla mnie wydaje się najoczywistsze, że doprowadziło do tego ugryzienie Fredbeara. W 1983 roku animatronik zabił dziecko. Problem polega na tym, że jeżeli wierzyć, że ten incydent to The Bite of 87, nie może być on związany z zamknięciem Fredbearsów. Nie działo się nawet we Fredbearsach, bo to nie te lata. Tak więc, co doprowadziło do zamknięcia tej lokacji? Cóż, na pewno nie incydent z zabójstwem z gazem. Miał on miejsce we Freddy's. Na pewno nie Go Go Go. Piracka zatoczka Foxiego to też Freddy's. Na pewno nie Save Them. Ta lokacja to nowe Freddy's. Te z 87. Mamy jednak jeszcze jednego dzieciaka, jedną ofiarę. Ofiarę z minigry Take Cake to the Children. Czy ta ofiara doprowadziła do zamknięcia Fredbear's Family Diner? Cóż, niby miałoby to sens. Ale jeśli tak, nie zgadza się jedna rzecz chronologicznie. FNAF 4. Zakładając, że ten incydent spowodował zamknięcie Fredbear's Family Diner, doprowadził on do zamknięcia dosyć małej restauracji, w której działał zwyczajny, brązowy niedźwiedź przypominający Freddy'ego. Załóżmy, że nazywał się Fredbear. W takim przypadku, jak to jest, że na bazie takiego nic nieznaczącego Fredbeara powstał złoty Fredbear, który robi za wielką atrakcję podczas FNAF 4? Miałoby to sens, gdyby to było Fredbear's Family Diner, ale nie jest to możliwe w chronologii, o której mówimy. Jeśli ten incydent doprowadził do zamknięcia lokacji, sama postać Fredbeara w lokacji Freddy's nie ma sensu. Jaka mogłaby być inna możliwość? Niektórzy mówią, że Fredbear zostało odkupione, ale nie miałoby to sensu. Fungi mówi, że nie mają oni kontaktu ze starym właścicielem, bo lokacja została zamknięta, a nie dlatego, że ją przejęli. Ogólnie nie widzę sensu w tym, żeby w takiej sytuacji zamykać lokację, już bardziej przebudowywać jadalnię na swój sposób. Kontekst mówi, że stracili oni kontakt z właścicielem, kiedy jadalnia została zamknięta. Nie mówi nic o tym, że została przejęta ani nic, po prostu została zamknięta. Tak więc ta opcja nie wyjaśni nam, dlaczego zamknięto Fredbear's. Mówi się też, że do zamknięcia przyczynił się incydent z awarią zatrzasków w siostrzanej lokacji, o której mówił Fungi we FNAF 3. Wychodziłoby na to, że mówi o Fredbearsach i to doprowadziło do zamknięcia.
Ale dobra, w takim scenariuszu musiały być 2 ugryzienia. Bądź co bądź, minigry FNAF 4 dzieją się w lokacji ze sprężynowymi animatronikami, więc w takim przypadku przed zamknięciem Fredbear's Family Diner, ponieważ incydent z awarią zaczasków sprawił, że sprężynowe animatroniki przestały działać. Jeżeli Fredbear's Family Diner zostało z tego właśnie powodu zamknięte około roku 83, to minigry FNAF 4 muszą się dziać wcześniej, więc tak czy tak wychodzi na 2 ugryzienia. W chronologii 87 roku nie jest możliwe, żeby Fredbear został zamknięty przez incydent ze sprężynowymi animatronikami. Cóż, no i co teraz? Bo z tego co ja rozumiem, normalna jadalnia, w której nic złego nigdy się nie stało, przetrwała długo krócej niż pizzeria, w której co chwilę jakieś dzieci ginęły. Nie ma to zbytnio żadnego sensu. Dlaczego Fredbear's Family Diner został zamknięty? Nie widzę żadnej innej możliwości, jeżeli to ugryzienie to The Bite of 87. Za to, jeżeli jest ono ugryzieniem 83 roku, zyskuje to wszystko sensu i można to chronologicznie wyjaśnić. Tak więc tyle mam do powiedzenia w temacie. To mój następny argument, dzięki któremu wierzę, że ugryzienie z FNAF 4 to nie The Bite of 87, a coś zupełnie innego. Pierwsze ugryzienie, które doprowadziło do zamknięcia tej lokacji, no i później do drugiego ugryzienia. Jednak ono nie jest tutaj tak ważne, przynajmniej cóż, póki co. Zupełnie nie widzę tego, żeby chronologia miała tutaj jakiś sens w wypadku jednego ugryzienia. Tymczasem cóż, w tym odcinku to wszystko. Dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Do zobaczenia w następnych odcinkach.